Jezus w Ogrójcu. Jezus ofiarował siebie za ludzkość. Od początku świata Bogu chodzi o moralność, by ludzkość dobrze żyła w ustanowionej przez Boga materialnej, przemijającej próbie tego życia. Badaniu, czy człowiek nadaje się do życia w niebie. Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Te słowa Jezusa, które wypowiada, kiedy mówi o znakach końca świata, mówią o czasie jakby jednego ludzkiego życia, czyli pomiędzy, powiedzmy, 120 lat, aż te znaki się wypełnią i przyjdzie koniec świata. Apostołowie nie czuwają, świat nie czuwa, Europa odeszła od Boga, a przecież naród przeciw narodowi już wystąpił podczas II wojny światowej, to jest 1945 rok. I jak mówi Jezus, to jest początkiem boleści. Dołóżmy jeszcze 120 lat, będziemy mieli 2065 rok. Nie ma więc ludzkość już za wiele czasu. Oczywiście nikt nie zna dnia ani godziny ponownego przyjścia Jezusa, ale my mamy czuwać, tym bardziej, że tak się składa. Od początku świata państwo, naród, jakaś mała społeczność, który odszedł od moralności, zawsze był przez Boga karany. Wojną, utratą niepodległości, czy w jakiś inny sposób. I co myślicie, że jak opuściliście prawo Boże, to teraz będzie z wami inaczej? Chiny wprowadziło państwo policyjne. Japonia uczy moralności i dlatego ich kraj jest najbardziej bezpieczny. Ale reszta narodów nic nie robi, by coś przeciwstawić gromadzącemu się złu. Co Bóg ma do Chin albo do Japonii? Oni nie opuścili swego Boga, tak jak to zrobiła Europa, i dlatego miecz zagłady wisi nad Europą. Napisałem w punkcie 97 zakładki 3 Miłość ze strony Pomoc w życiu, pomoc duchowa, która jest pod adresem kucgrzegorz.ch razem pisane.pl.tl. Co trzeba wprowadzić, aby moralność miała podstawę bytu, tak by społeczeństwa się rozwijały. A więc nie zatwierdzać związków homoseksualnych. Takie życie zboczone nigdy nie należy zatwierdzać i zawsze odrzucać. Życie zboczone nie może stanowić przykładu dla młodzieży i dla całego społeczeństwa. Odejść od aborcji i eutanazji jest przykazanie Boże, nie zabijaj. Usunąć tabletkę antykoncepcyjną, bo niszczy dobre obyczaje. Nauczać moralności w szkole podstawowej, średniej i wyższej, nie zapominając o Bogu. A wasze szkoły
uczą deprawacji młodzieży i dzieci. Nie byłoby przecież tak trudno dla Europy stworzyć program nauczania, przedmiot respektowany oceną. Jest tyle wykształconych osób w Unii Europejskiej, które mogłyby się tym zająć. Więc musimy wrócić do Boga i rozwijać swoją pobożność i dobrze żyć, miłować Boga i ludzi. Polska idzie równym krokiem z Europą, deprawując społeczeństwo. Bóg będzie karał. To razem z wszystkimi i Polskę. A właśnie czas kar Bożych nastał. I tak mi się wydaje, że Bóg postanowił zgubę Europy. Chyba że jeszcze Europa zdoła się nawrócić, to wtedy Bóg odstąpi od zagłady Europy. Boga trzeba się bać, bo On jest stwórcą moralnego porządku i ten moralny porządek strzeże na ziemi, karząc tych, którzy go niszczą. I takie przypisy z Ezechiela. Dałem im moje ustawy i objawiłem im moje prawa, które jeśli człowiek wypełnia, będzie przez nie żył. I drugi jeszcze. Podniosłem ku nim moją rękę na pustyni, że ich rozproszę pomiędzy poganami i rozrzucę po ziemiach, ponieważ nie wykonywali moich sądów, wzgardzili moimi ustawami, zbezcześcili moje szabaty, a ich oczy zwracały się ku bożkom ich ojców. Nabudowaliście kościołów, a prawo Boże macie gdzieś. Nie chcecie go w waszym prawie, to jest czysta obłuda. Zamiast obszczekiwać się wzajemnie, jak to robicie w polskim, jak i europejskim parlamencie, powiem wam, za co się wziąć i jak, co robić. Trzeba się wziąć za coś dobrego do zrobienia. Możecie się wziąć za wcielenie w życie punktu 57 zakładki 3 miłość, punktu 53 zakładki 2 miłość, punktu 113 i 114 zakładki 2 od siebie, czy punktu 373 zakładki 18 pomocne odpowiedzi, albo sami wymyślcie coś dobrego. Jak to zrobić? Spróbujcie to zrobić z kolegami i koleżankami z takich państw jak Włochy, Francja, Anglia, Niemcy lub inne, bo samych Polaków nie za bardzo chcą słuchać, bo wiedzą o was, że skłócacie Europę. Jeśli coś osiągniecie, to w pewnej mierze wynagrodzicie te kary, które mają spaść na Europę, u Ojca Boga, i te kary nie przyjdą. Im bardziej
upodobnicie prawo swoje do Bożego, tym bardziej wyniesie was Bóg wobec innych krajów tego świata. Natomiast im bardziej odejdziecie w swoim prawie od prawa Bożego, tym bardziej Bóg was pomniejszy, a nawet możecie stracić niepodległość i swoje państwo. Znając mękę Jezusową, z takich objawień jak Marii Waltorty, poemat Boga człowieka, staje się ona wielką pomocą w naszej pobożności, na przykład w odmawianiu różańca czy drodze krzyżowej i innych modlitw. Znając mękę Jezusową, możemy i mamy światło prawidłowego życia. Przede wszystkim innym bólu nie zadawać i wybaczać. Mękę Jezusową znajdziemy w zakładce 7. Praca nad sobą. Ze strony Pomoc w życiu, pomoc duchowa. Mając przykład Jezusa, staramy się według tego przykładu żyć. Ale trzeba w swoim życiu ten przykład mieć przed oczyma. Trzeba do niego często wracać, uprzytamniać sobie, bo człowiek żyje w ciele i w świecie, które stale szukają przyjemności, rozrywek, które w dodatku szatan pobudza i stale odciąga od prawdziwego przykładu. Człowiek więc musi walczyć z ciałem, światem i szatanem i temu służą nabożeństwa męki pańskiej. Zamierzam wam przeczytać, co Jezus cierpiał w Ogrójcu. Jak cierpiał? Nikt z ludzi nie przeszedł przez życie tak ofiarnie jak On. Na końcu ofiarował się za życie świata na mękę i śmierć. Czy ktoś z was, wysłuchając, zdoła się ofiarować Bogu przynajmniej na dobre życie? Teraz przeczytam wam, co Jezus cierpiał w Ogrójcu i jak. Cała grupa gromadzi się. Teraz rozdzielimy się, ja wchodzę na górę, aby się modlić. Chcę przy mnie Piotra, Jana i Jakuba. Wy pozostańcie tutaj. Jeśli będziecie przygnębieni, zawołajcie i nie lękajcie się, ani jeden włos z głowy wam nie spadnie. Módlcie się za mnie. Odsuńcie nienawiść i strach. To będzie tylko chwila, a potem wasza radość będzie pełna. Uśmiechnijcie się. Niech mam w sercu wasze uśmiechy. I jeszcze dziękuję za wszystko, przyjaciele. Żegnajcie. Niech Pan was nie opuszcza. Jezus odchodzi od apostołów i idzie naprzód, podczas gdy Piotr otrzymuje od Szymona pochodnię. Ten odpalił od niej żywicowe gałęzie, które palą się z trzaskiem na skraju ogrodu oliwnego i wydzielają zapach jałowca. Cierpię, widząc, jak Tadeusz patrzy na Jezusa,
spojrzeniem tak intensywnym i bolesnym, że Jezus odwraca się i szuka tego, kto na niego patrzył. Tadeusz jednak ukrywa się za Bartłomiejem i zagryza wargi, aby się uspokoić. Jezus czyni ręką gest błogosławieństwa i pożegnania, a potem idzie swoją drogą. Księżyc teraz jest już bardzo wysoko, otacza światłem wysoką sylwetkę Jezusa i wydaje się ją powiększać, uduchowiać, sprawiając, że jego czerwona szata jest jaśniejsza i bardziej blade złoto jego włosów. Za nim idą pośpiesznie Piotr z pochodnią i 2 synów Zebedeusza. Idą, dołączają do niego na skraju pierwszego stoku. To prymitywny amfiteatr ogrodu oliwnego, któremu za wejście służą mały, nieregularny plac, a za szerokie stopnie tarasy oliwek, wznoszące się w górę na stoku. Potem Jezus mówi im: zatrzymajcie się tutaj, zaczekajcie na mnie, będę się modlił, ale nie śpijcie. Może będę was potrzebował. I proszę was ze względu na miłość, módlcie się. Wasz nauczyciel jest bardzo przygnębiony. Rzeczywiście, Jezus jest bardzo przybity. Wydaje się, że dźwiga brzemię. Gdzie jest teraz ten silny Jezus, który przemawiał do tłumów? Piękny, mocny, z władczym spojrzeniem, uśmiechający się spokojnie, z głosem dźwięcznym i tak pełnym uroku. Wydaje się, już brak mu tchu. Jest jak ktoś, kto biegł lub płakał. Głos ma zmęczony i zdyszany, zatroskany, smutny, smutny, smutny. Piotr odpowiada w imieniu wszystkich: bądź spokojny, nauczycielu, będziemy czuwać i modlić się, tylko nas zawołaj, a przyjdziemy. Jezus pozostawia 3, którzy schylają się, zbierając liście i gałęzie, pragnąc rozpalić ogień, żeby ich budził i chronił przed rosą, już obficie opadającą. Idzie zwrócony do nich plecami, od zachodu na wschód, ma więc przed sobą światło księżyca. Widzę, że wielki ból jeszcze bardziej powiększa mu oczy. Być może ciemnobrązowe podkowy je powiększają, lub jest to cień powiek. Nie wiem. Wiem tylko, że oczy ma bardzo otwarte i zapadnięte. Idzie w górę z pochyloną głową. Tylko od czasu do czasu podnosi ją, wzdychając, jakby męczył się i ciężko oddychał. Wtedy zwraca swe tak zmęczone oczy na spokojny ogród oliwny. Idzie kilka metrów w górę, potem zakręca wokół stopnia, który znajduje się pomiędzy nim a 3 pozostawionymi niżej. Stopień ten, który na początku wznosi się jedynie o kilkadziesiąt centymetrów, nie przestaje piąć się w górę i wkrótce osiąga wysokość 2 metrów. Także Jezus jest całkowicie ukryty przed wszelkim niedyskretnym lub nieprzyjacielskim spojrzeniem. Zbawiciel idzie dalej, aż do wielkiego głazu, który w pewnym miejscu stanowi przegrodę dla małej ścieżki. Być może położono go, aby podtrzymywał zbocze, opadające tu szybciej. Jest ono ogołocone aż do pustej przestrzeni przed murami, poza którymi znajduje się już Jerozolima. W górę zaś zbocza pną się inne stopnie i inne oliwki. Akurat na tym wielkim głazem pochyla się jedna oliwka, cała ogołocona i powyginana. Wydaje się dziwacznym znakiem zapytania, który natura postawiła,
aby zadawać jakieś pytania. Gęste gałęzie wierzchołka udzielają odpowiedzi pniowi, mówiąc albo tak, kiedy pochylają się ku ziemi, albo nie, kiedy przemieszczają się z prawej na lewą stronę, pod wpływem lekkiego wiatru, przechodzącego stopniowymi podmuchami przez liście. Czasem wydziela się zapach ziemi, czasem lekko gorzki zapach oliwek, czasem pomieszany zapach róż i konwali, nie wiadomo skąd przychodzący. Za ścieżką ku dołowi rosną inne oliwki. Jedna dokładnie poniżej głazu została uderzona może piorunem, a jednak przeżyła lub została rozcięta, nie wiadomo w jaki sposób. Z prostego pnia pozostały dwa pnie wyrastające jak dwie odnogi w kształcie wielkiej litery V. Dwie czupryny liści wyglądają z jednej strony skały i z drugiej, jakby równocześnie chciały widzieć i ukryć ją, albo też stać się dla niej bardzo spokojną, srebrzystą podstawą. Jezus zatrzymuje się w tym miejscu. Nie patrzy na miasto, które widać na samym dole, całkiem białe w świetle księżyca. Przeciwnie, odwraca się od niego plecami i modli się otwartymi ramionami w kształcie krzyża, z twarzą wzniesioną ku niebu. Nie widzę jego twarzy, bo jest w cieniu. Księżyc, jeśli można tak powiedzieć, wznosi się pionowo nad jego głową. To prawda, lecz pomiędzy nim a księżycem są gęste liście oliwki. Promienie księżyca ledwie przechodzą przez liście, wywołując świecące plamy, stale się poruszające. Długa, żarliwa modlitwa. Od czasu do czasu słychać wyraźnie westchnienia i kilka słów. To nie jest psalm ani Ojcze Nasz. To modlitwa tryskająca z Jego miłości i Jego potrzeby. Prawdziwa rozmowa z Ojcem. Pojmuję to dzięki kilku słowom, które mogę uchwycić. Ty to wiesz. Ja jestem Twoim synem. Wszystko, lecz pomóż mi. Nadeszła godzina. Ja już nie należę do ziemi. Ustaje wszelka potrzeba pomocy Twemu słowu. Spraw, że człowiek zadowoli Ciebie jako Odkupiciel, jak słowo było Tobie posłuszne. To, czego Ty chcesz, to dla nich proszę o litość. Czy ich ocalę? To o to Cię proszę. Chcę, aby zostali ocaleni od świata, od ciała, od demona. Czy mogę Cię jeszcze prosić? To słuszna prośba, mój Ojcze, nie dla mnie, dla człowieka, który jest Twoim stworzeniem i który chciał uczynić błotem nawet swą duszę. Rzucam w mój ból i moją krew to błoto, aby ponownie stało się miłą Ci, niezniszczalną istotą ducha. Jest wszędzie. On jest królem tego wieczoru. W królewskim pałacu, w domach, pomiędzy patrolami i w świątyni. Napełnia miasto, a jutro to będzie piekło. Jezus odwraca się, opiera się plecami o skałę i krzyżuje ramiona. Patrzy na Jerozolimę. Twarz Jezusa staje się coraz smutniejsza. Szepcze. Wydaje się śniegiem, a jest tylko grzechem. Iluż w niej uzdrowiłem. Jak wiele mówiłem. Gdzie są ci, którzy wydawali mi się wierni? Jezus pochyla głowę i patrzy uważnie na skrawek ziemi porośnięty krótką trawą, skrzącąc się od rosy. Choć ma głowę pochyloną, pojmuję, że płacze,
bo krople błyszczą, spadają z twarzy na ziemię. Potem podnosi głowę, prostuje ramiona, łączy je ponad głową, potrząsając nimi, w ten sposób złączonymi. Następnie idzie i powraca do 3 apostołów, siedzących wokół ogniska z gałęzi. Zastaje ich na wpół śpiących. Piotr opiera się plecami o drzewo, ramiona ma skrzyżowane na piersiach i kiwa głową w pierwszych zaćmieniach głębokiego snu. Jakub siedzi z bratem na wielkim korzeniu wystającym z ziemi, na którym położyli płaszcze, aby mniej odczuwać nierówności. Choć siedzą niewygodnie, podobnie jak Piotr, zasypiają. Jakub ma głowę na ramieniu Jana, a ten oparł swoją o głowę brata. Półsen unieruchomił ich w tej pozie. Śpicie? Nie mogliście czuwać 1 godziny, a ja tak potrzebuję waszego umocnienia i waszych modlitw. 3 zrywają się zmieszani, przecierają oczy, wyszeptują słowa przeprosin, przypisując wysiłkowi trawienia swoją senność. To wino, posiłek, ale teraz to mija. To była tylko chwila. Nie chcieliśmy rozmawiać i to nas uśpiło. Teraz jednak będziemy się modlić głośno i to nam się już nie zdarzy. Tak, módlcie się i czuwajcie. Potrzebujecie tego także wy sami. Tak, nauczycielu, będziemy Ci posłuszni. Jezus wraca, księżyc oświetla mu twarz. W jego srebrzystej jasności czerwona szata Jezusa staje się coraz bledsza, jakby okrywał ją biały promienny pył. Widzę w tej jasności jego twarz, przygnębiona, zasmucona, postarzała. Oczy ma wciąż powiększone i wydaje mi się zamglone. Usta mają rys zmęczenia. Zbawiciel powraca do swej skały, wolniej i całkowicie pochylony. Klęka, opiera ramiona o kamień, który nie jest gładki, lecz w połowie swej wysokości ma rodzaj fałdy, jakby specjalnie wykonanej. Na tej fałdzie wyrosła mała roślinka, która z kwiatu wydaje mi się podobna do małych lilii, jakie widywałam w Italii. Małe kwiatuszki na bardzo delikatnych łodyżkach, są okrągłe, postrzępione na brzegach i mięsiste. Podobne są do drobnych płatków śniegu, jakby obsypujących szarość kamienia i ciemnozielone listki. Jezus opiera ręce blisko nich. Kwiatki muskają mu policzek, bo na złożonych rękach opiera głowę i modli się. Po chwili czuje zapach małych koron i podnosi głowę. Patrzy, głaszcze je, mówi do nich. Wy jesteście czyste, wy mnie pocieszacie. W małej grocie były takie też kwiatki. I ona kochała je i mówiła, kiedy byłam mała, mój ojciec mówił mi, ty jesteś malutka lilia, cała wypełniona niebieską rosą. Mamo, o mamo. Wybucha szlochem. Głowę opiera na złożonych rękach, lekko wspiera się na piętach. Widzę go i słyszę, jak płacze, a ręce zaciskają palce i zadają ból. Jedna drugiej. Słyszę, jak mówi. W Betlejem też ja ci je przyniosłem, mamo. A kto ci je teraz przyniesie? Potem znowu się modli i myśli. Jego rozmyślanie musi być bardzo smutne, dręczące, raczej niż smutne, bo aby przed nim uciec, wstaje, chodzi tam i z powrotem, szepcząc słowa, których nie słyszę. Podnosi twarz, spuszcza głowę, gestykuluje. Dotyka oczu, policzków, włosów. Dłońmi wykonuje mimowolne,
niespokojne machy, jak ktoś, kto jest w wielkiej trwodze. Powiedzieć to nic, opisać to niemożliwe, widzieć to dzielić z nim tę trwogę. Gestykuluje, patrząc w stronę Jerozolimy, potem znowu podnosi ramiona ku niebu, jakby prosząc je o pomoc. Zdejmuje płaszcz, jakby mu było ciepło. Patrzy na niego, ale cóż widzi? Jego oczy nie widzą nic innego, jak tylko swą męczarnię. Wszystko służy powiększeniu tej udręki. Nawet płaszcz utkany przez matkę. Całuje go i mówi: przebacz, mamo, przebacz. Wydaje się, że prosi o przebaczenie sukno, które uprzędła i utkała miłość jego matki. Nakłada płaszcz, jest w udręce, chce się modlić, by ją pokonać, lecz z modlitwą przychodzą wspomnienia, obawy, wątpliwości, żale. To cała lawina nazw, miast, osób, wydarzeń. Nie nadążam z uchwyceniem ich, bo Jezus mówi szybko, urywa zdania. Ukazuje mu się jego życie, ewangelizacja i sprowadza Judasza, zdrajcę. Niepokój Jezusa jest tak wielki, że aby go pokonać, przyzywa Piotra i Jana, mówi: oni teraz przyjdą, oni są wierni, oni. Lecz oni nie przechodzą. Woła znowu. Wygląda na przerażonego, tak jakby ujrzał nie wiadomo co. Udaje się szybko na miejsce, w którym jest Piotr i dwóch braci. Znajduje ich ułożonych wygodniej i mocniej śpiących wokół kilku dogasających płomieni, które migocą czerwonymi błaskami na szarym popiele. Piotrze, wołałem was 3 razy. Co robicie? Znowu śpicie? Czy nie odczuwacie, w jaki stopniu cierpię? Módlcie się. Niech ciało nie bierze góry, niech was nie pokonuje. W niczym. Duch jest ochoczy, ale ciało słabe. Pomóżcie mi. 3 apostołów budzą się wolniej niż poprzednio. Wreszcie udaje im się to z oczyma osłupiałymi. Przepraszają. Potem rzeczywiście wstają. No popatrz, mruczy Piotr, nigdy nam się to nie zdarzało. To naprawdę musi być z powodu tego wina. Było mocne. I również ten chłód. Przykryliśmy się, ażeby go nie odczuwać. Rzeczywiście okryli płaszczami nawet głowy. Już nie widzieliśmy ognia. Nie było nam zimno i nadszedł sen. Mówisz, że nas wołałeś, a wydawało mi się, że nie spałem głęboko. Chodźmy, Janie, poszukamy gałęzi, poruszamy się, to minie. Bądź spokojny, nauczycielu, teraz będziemy stać. I Piotr rzuca w ognisko garść suchych liści i dmucha, aby się spaliły. Dokłada gałęzi przyniesionych przez Jana. Jakub zaś podaje wielką gałąź jałowca lub roślinie tego samego rodzaju, którą odciął z rosnącego w pobliżu krzewu i kładzie ją na górę. Płomień wznosi się wysoko i rośnie, radośnie oświetla biedne oblicze Jezusa. Jest to naprawdę oblicze tak wielkiego smutku, że nie można nań patrzeć bez płaczu. Cała jasność tej twarzy znikła w świetlanym zmęczeniu. Mówi: odczuwam niepokój, który mnie zabija. O, tak, moja dusza umiera ze smutku, przyjaciele, przyjaciele, przyjaciele. Nawet gdyby nie wyraził tego słowami, jego wygląd powiedziałby, że jest naprawdę jak ktoś, kto umiera, i to w opuszczeniu najbardziej dręczącym i rozpaczliwym. Wydaje się, że każde jego słowo jest szlochem.
lecz oni trzej są zbyt ociężali od snu, wydają się jak pijani, tak chodzą chwiejnie i na wpół przymkniętymi oczami. Jezus patrzy na nich, nie zadręcza ich wyrzutami, potrząsa głową, wzdycha i odchodzi na miejsce, w którym przebywał. Znowu modli się, stojąc z ramionami wyciągniętymi w formie krzyża, potem na kolanach, jak przedtem, z twarzą pochyloną nad małymi kwiatkami. Rozmyśla, milczy. Potem zaczyna jęczeć i szlochać głośno, niemal leżeć na ziemi. Tak się słania. Wzywa Ojca z coraz większym niepokojem. O, mówi, zbyt gorzki jest ten kielich, nie mogę, jest ponad moje siły. Wszystko mogłem, lecz nie to. Oddal go, Ojcze, od Twego Syna, litości dla mnie. Cóż uczyniłem, aby na niego zasłużyć? Potem opanowuje się i mówi, jednak, mój Ojcze, nie słuchaj mojego głosu, jeśli prosi Cię o to, co sprzeczne jest Twoją wolą. Nie pamiętaj, że jestem Twoim Synem, lecz tylko Twym sługą. Niech stanie się nie moja wola, lecz Twoja. Trwa tak przez chwilę, potem wydaje stłumiony okrzyk i podnosi zmienioną twarz. To trwa jeden moment, a potem upada na ziemię z twarzą całkiem przy ziemi i tak pozostaje. To strzęp człowieka, na którym ciąży cały grzech świata, na którego wali się cała sprawiedliwość Ojca, na którego stępują ciemność, proch, żółć. Ta całkiem przerażająca rzecz, jaką jest opuszczenie przez Boga, podczas gdy szatan zadaje mękę. Jezus jęczy pośród drżenia i westchnień prawdziwej agonii. Nic, precz, wola Ojca, ona, tylko ona. Twoja wola, Ojcze, Twoja, nie moja, daremnie. Mam tylko jednego Pana, Boga, Najświętszego. Jedno prawo, posłuszeństwo, jedną miłość, odkupienie. Nie mam już matki, nie mam życia, nie mam boskości, nie mam misji. Daremnie kusisz mnie, demonie, moją matką, życiem, boskością, misją. Mam za matkę ludzkość i kocham ją do tego stopnia, że z nią umieram. Życie oddaję temu, który mi je dał i żąda go ode mnie. Najwyższemu Panu wszystkiego, co żyje. Boskość potwierdzam, ukazując, że jestem zdolny do tego wynagrodzenia. Misję wypełnię przez moją śmierć. Nie mam nic więcej, jedynie to, by czynić wolę Pana, mego Boga. Odejdź, szatanie. Potwierdzałem to za pierwszym i za drugim razem. Mówię to po raz trzeci. Ojcze, jeśli możliwe, niech ten kielich oddali się ode mnie, lecz nie to, nie moja, a Twoja wola się wypełni. Odejdź, szatanie, ja należę do Boga. Potem już się nie odzywa, chyba żeby powiedzieć między ciężkimi oddechami: Boże, Boże, Boże. Wzywa go za każdym uderzeniem serca swego i wydaje się, że przy każdym uderzeniu wypływa krew. Sukno rozciągnięte na ramionach przysiąka nią i staje się ciemne, pomimo wielkiej jasności księżyca,
która go całkiem obejmuje. Jednak jakaś żywsza jasność formuje się nad głową Jezusa, zawieszona w odległości około metra od Niego. Jasność tak żywa, że nawet leżący widzi ją, jak przenika przez kosmyki włosów, już ciężkie od krwi. Dostrzega ją pomimo zasłony, którą krew okrywa mu oczy. Podnosi głowę. Księżyc oświetla tę biedną twarz i jeszcze bardziej błyszczy anielskie światło, podobne do biało-lazurowego diamentu Wenus. I ujawnia się przerażająca agonia we krwi, która sączy się przez pory, rzęsy, włosy, wąsy. Broda są skropione i pokryte krwią. Krew płynie na skroniach, krew wypływa z żył na szyi. Z rąk spadają krople krwi. Jezus wyciąga ręce ku anielskiej światłości i kiedy szerokie rękawy zsuwają się z łokci, widać jak przedramiona Chrystusa pocą się krwią. Jedynie na twarzy łzy znaczą dwie czyste linie na czerwonej masce. Jezus znowu zdejmuje płaszcz i wyciera nim ręce. Twarz, szyję, ramiona, lecz pot występuje nadal. Wiele razy przyciska płaszcz do swej twarzy, trzyma go tak, przyciśniętym dłońmi. Za każdym razem, gdy przykłada inną część jego, na ciemniejszym suknie ukazuje się wyraźnie wilgotne ślady, jakby czarne. Na ziemi trwa czerwień krwi. Jezus wydaje się bliski omdlenia, rozróżnia szatę przy szyi, jakby się dusił. Podnosi rękę do serca, a potem do głowy i porusza nią przed twarzą, jakby chciał się ochłodzić. Usta ma rozchylone, wlecze się ku skale, ku jej szczytowi i opiera się o nią plecami. Pozostaje tak z ramionami zwisającymi przy tułowiu, jakby już był martwy. Głowę skłonił na piersi, nie porusza się. Anielska światłość słabnie powoli, potem jakby pochłania ją blask księżyca. Jezus otwiera oczy, z trudnością podnosi głowę, patrzy, jest sam, lecz mniej udręczony. Wyciąga rękę, przyciąga do siebie płaszcz, który zostawił na trawie i zaczyna osuszać twarz, ręce, szyję, brodę, włosy. Bierze szeroki liść, który wyrósł przy samej skale, cały pokryty rosą i przy jego pomocy kończy się oczyszczać, myjąc twarz i ręce i osuszając się na nowo. Robi to wiele razy, używając innych liści, aż do wytarcia śladów swego straszliwego potu. Jedynie jego szata jest poplamiona, szczególnie na ramionach i na fałdach przy łokciach, przy szyi, pasie i kolanach. Patrzy, potrząsa głową, patrzy też na płaszcz, lecz widzi, że jest zbyt poplamiony, składa go i zostawia na skale, tam gdzie tworzy się rodzaj kołyski, blisko małych kwiatów. Z trudem, z powodu swej słabości, odwraca się, by uklęknąć. Modli się, opierając głowę o skałę. Wstaje i jeszcze lekko się chwiejąc idzie do uczniów. Jego twarz bardzo blada, nie jest już tak zaniepokojona. To oblicze boskiego piękna, choć jest wycieńczone i bardziej smutne niż zwykle. Trzej apostołowie śpi głęboko, cali okryci płaszczami. Zaczynają głośno chrapać.
Jezus woła ich bezskutecznie. Musi się pochylić i mocno potrząsnąć Piotrem. Co jest? Kto mnie zatrzymuje? Mówi oszołomiony, wygrzebując się ze swego ciemnozielonego płaszcza. Nikt, to ja cię wołam. Już świt. Nie, właśnie skończyła się druga straż. Piotr jest zdrętwiały. Jezus potrząsa Janem, który wydaje okrzyk przerażenia, widząc pochyloną nad sobą twarz jakby zjawy. Tak podobna jest do marmuru. Och, wydałeś mi się umarły. Potrząsa Jakubem, a ten, sądząc, że to brat, go woła, pyta, czy ujęli nauczyciela? Jeszcze nie, Jakubie, odpowiada mu Jezus, ale wstańcie teraz i chodźmy, mój zdrajca jest blisko. Trzej wstają, jeszcze otumanieni, rozglądają się wokół siebie, oliwki, księżyc, słowiki, wietrzyk, spokój, nic innego. Idą za Jezusem, nie odzywając się. 8 pozostałych apostołów śpi. Dalej lub bliżej wygasłego ognia. Wstańcie, mówi Jezus, gromkim głosem. Kiedy szatan nadchodzi, pokażcie temu, który nigdy nie śpi, i jego synom, że synowie Boga nie śpią. Tak, nauczycielu. Gdzie on jest, nauczycielu? Jezu, ja. Ale co się stało? I pośród pytań i zamieszanych odpowiedzi wkładają płaszcze. Zdążyli akurat na czas, by ukazać się w porządku zgrai zbirów dowodzących przez Judasza, która wtargnęła w spokój małego placu, oświetlając go gwałtownie licznymi, płonącymi pochodniami.